Cześć, witam Was z Zagnańska, województwo świętokrzyskie. Przedmiotem naszego odcinka będzie kompleksowy system, który zarządza infrastrukturą wodno-kanalizacyjną. Gmina Zagnańsk, w której mieszka obecnie prawie 12,5 tysiąca mieszkańców. Budżet to ponad 100 milionów złotych. Historia osady sięga wieku XV, aczkolwiek rozwój regionu kojarzony jest przede wszystkim z początkiem XIX wieku oraz z branżą hutniczą. Za moimi plecami widzicie ojca polskich drzew, czyli dąb Bartek, pod którym zgodnie z legendami wypoczywali królowie polscy jak Kazimierz Wielki, Jagiełło, czy też Jan III Sobieski. Również z Zagnańskiem oraz tym regionem wiąże się historia pierwszego czworonoga, czyli tetrapoda. Przyroda, ułożenie geologiczne, ale przede wszystkim krystaliczna, mineralna woda, którą mieszkańcy z Zagnańska, ale również z całego regionu mają w swoich kranach. To element całej gospodarki oraz systemu, który chcieliśmy dzisiaj Wam pokazać, który jest stworzony oraz zarządzany przez wodociągi miejskie przy współpracy z firmą Aquart. Dzień dobry, panie wójcie. Witam serdecznie, dzień dobry. Pierwsze pytanie, jaką gminą jest Zagnańsk? Zagnańsk jako miejscowość i gmina Zagnańsk jest piękną gminą, która ma swoje walory, atuty, w której można i trzeba tu zamieszkać. No tak, ale jakie walory? Różne walory naturalne, walory kulturalne i turystyczne. Już samo położenie gminy świadczy o jej atrakcyjności. Mamy drogę ekspresową numer 7, bezpośrednie połączenie z Warszawą, Krakowem. Mamy bezpośrednie połączenie z drogą krajową numer 74, czyli wylot na Piotrków Trybunalski, a później już praktycznie mamy całą Polskę. Przez gminę Zagnańsk przebiega linia kolejowa numer 8. Mamy bezpośrednie połączenie pociągiem Zagnańsk-Kraków. Pociągi z Zagnańska do Kielc jeżdżą średnio co 37 minut. Wybudowaliśmy ścieżkę rowerową, która łączy Zagnańsk bezpośrednio z Kielcami. Gmina jest w 98% zwodociągowana, w 90% skanalizowana. 75% gminy ma już gazociąg. Mamy 2 bezpośrednio niezależne światłowody. Więc naprawdę jest fajny potencjał, aby zamieszkać w gminie Zagnańsk. Ale mieszkańcy mają również krystaliczną wodę w swoich kranach. Dokładnie, jest to dobro naturalne. Gmina Zagnańsk leży na olbrzymim zbiorniku wód podziemnych, z których wydobywana jest woda. Jest zimna, krystalicznie czysta, która nadaje się bezpośrednio do spożycia. Wydobywana jest z głębokości około 170 metrów i robią to wodociągi kieleckie, czyli woda, która jest bardzo zdrowa, bardzo dobra, dostarczana jest przez wodociągi kieleckie i to jest właśnie to dobro, z którego korzystamy. Panie wójcie, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wodociągi kieleckie, 230 tysięcy mieszkańców oraz obsługa 4 gmin w województwie świętokrzyskim. Dostarczacie do Waszych użytkowników źródlaną, krystaliczną wodę. Jak ten cały system jest zbudowany? System zaczyna się od ujęcia, gdzie musi być ta dobra woda i u nas jak raz Kielce są w tej szczęśliwej sytuacji, że mogą wodę pobierać i jej nie uzdatniać, podawać do mieszkańców, a że jest bardzo dobrej jakości, to czynimy to już od 95 lat i nadal udaje nam się tą jakość utrzymać. A do tego muszą służyć dobre urządzenia, muszą być systemy, musi być wykwalifikowana kadra, żeby tą wodę przetłoczyć, nie pogorszyć jej jakości. A blokowo, z czego ten system się składa, począwszy od tego źródła? System dostawy i monitoringu zarazem to są zintegrowane ze sobą elementy. Muszą być połączone wszystkie elementy. Ujęcia, hydroformie, rury, przepompownie. W drugą stronę, jeżeli wracamy, czyli na ściekach od odbiorców, ścieki muszą zostać przepompowane lub przeprowadzone do oczyszczalni ścieków i tam prawidłowo oczyszczone. Także system monitoringu składa się z serwerów i całej
części teletechnicznej, która służy do przesyłania danych i gromadzenia szeregu tysięcy urządzeń, które na bieżąco monitorują w trybie online'owym każdy parametr, który jest mierzalny, jak wielkość prądu, jak ciśnienie, jak przepływ, jak ilość wody przetłaczonej przez daną magistralę. I to musi być powiązane i zgrane z potrzebami mieszkańców, czyli naszych odbiorców. Użytkowników. No tak, ponad 3600 informacji dziennie, tak? Przesyłacie? Muszę Pana poprawić, 3600 informacji na sekundę. Jest tego bardzo dużo, dlatego system pomaga sterować w półautomatyce. Ma pozaszywane progi alarmowe, które pozwalają nam na bieżące śledzenie stanów i wszelkie stany nieprawidłowe są od razu raportowane. Macie tych punktów, patrząc na całą infrastrukturę, ponad 338, 335? Ponad 338 dokładnie, z których na bieżąco są dane transmitowane. One są rozproszone na ponad 400 km². Musimy też wziąć pod uwagę, że te odległości są znaczne i działanie czy reakcja na stan nieprawidłowy musi się odbywać w krótkim czasie, więc lokalne centra dyspozytorskie przejmują wtedy pracę z stanami nieprawidłowymi. Czyli wy z jednej strony otrzymujecie informacje, zarządzacie, ale również możecie zdalnie pewne czynności wykonać, typu włączyć, włączyć, tak? Możemy wykonywać oczywiście zdalnie czynności i wszystkie obiekty wykonawcze typu hydrofornie, pompownie są w takie funkcje wyposażone. Pozwala nam to na bieżąco na zmniejszenie na przykład ciśnienia czy przepływu w danej strefie, jeżeli nastąpi poważna awaria, lub też jeżeli są jakieś zaniki prądowe czy inne elementy, możemy uruchamiać dane obiekty. No tak, a wszystko tak to prosto wygląda z punktu widzenia mieszkańca. Kurek, kran, odkręcam, zakręcam, woda jest, woda nie ma. Chcielibyśmy, żeby tak było. Staramy się, żeby to był proces nieprzerwalny. Oczywiście zawsze mogą się zdarzyć awarie, natomiast naszym zadaniem jest jak najszybsze przeciwdziałanie tym awariom i do tego na przykład bardzo dobrze ten system monitoringu się sprawdza, bo wiemy wcześniej o zaistniałych stanach nieprawidłowych niż mieszkańcy często się orientują. No i teraz mogę powiedzieć, że jesteśmy jednym z lepszych przedsiębiorstw, jeżeli chodzi o straty wody na sieci. System temu bardzo pomaga, pozwala na bieżąco monitorować wszystkie stany i mamy straty poniżej 10%. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, panie doktorze. Panie prezesie, jesteście prekursorem, liderem, zaczęliście w ogóle organizować swoje całe funkcjonowanie wokół systemu zdalnego zarządzania odczytu. Dlaczego? Odpowiedzi jest kilka, a tak naprawdę jedna, bo to się po prostu opłaci. Życie i czas uczy, że nie wolno stać w miejscu. Trzeba za postępem nadążać, a ideałem by było, żeby wyprzedzać. Bo wtedy człowiek ma zupełnie inną sytuację, dyktuje warunki przemian i czerpie z tego tytułu profity. My ten proces przemieniania firmy rozpoczęliśmy w 1992 roku. Przypomnę, to był czas po przemianach, kiedy powstawała nowa jakościowa pod względem organizacyjnym struktura firmy, ale to ciągle bazując na tradycji tej 95-letniej działalności. I teraz, proszę Państwa, jak wprowadzaliśmy agregaty prądotwórcze do wykorzystywania biogazu, to wielu mówiło w Polsce, po co oni to robią? No, okazało się, że na początku nie było łatwo, bo mieliśmy potężne problemy, będę mówił skrótami, z zakładem energetycznym, żeby był łaskawy zaakceptować to. Później się tak szybko czasy zmieniały, że zakład energetyczny chodził za nami i płaciliśmy im mniej za ich energię, a oni od nas brali droższą, bo potrzebowali wsadu zielonej energii. Wielkim osiągnięciem dla spółki było wprowadzenie monitoringu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Mówię to wszystkim. Przy projektach, które robiliśmy
warte około miliarda złotych. Te były stosunkowo tanie, bo ponad 8 milionów złotych, czyli nie robi to takiego dużego wrażenia, jak się zderzy te cyfry. Okazało się, że to było jedno z lepszych rozwiązań, jakie wprowadziliśmy w firmie. Dzięki temu powykrywaliśmy awarie, które od lat były. My jesteśmy w miejscu pięknie położonym. Kielce, Góry Świętokrzyskie, wiadomo, najstarsze góry Europy. Teren ciekawy geologicznie, ale ta woda przenikała wszystko w dół i straty mieliśmy na poziomie 17, 18, czasami 20%. Po wprowadzeniu i z monitoringu, gdzie są wiele innych zalet, że wiemy, jak ciśnienie ustawić, kiedy tej wody odpowiednią ilość wtłoczyć do sieci, kiedy nie, która studnia pracuje, która nie pracuje i tak dalej. Nie będę wszystkich zalet wymieniał, ale tylko na stratach wody, proszę Państwa, zeszliśmy do poziomu 7-9%. Przy 10-11 milionach metrów sześciennych produkcji, sprzedaży, bo produkcji było więcej, około 2 miliony tej wody było stratami. Proszę sobie zderzyć te cyfry i z tego jasno wyjdzie, że zarobiliśmy kilka milionów złotych, zaoszczędziliśmy energię elektryczną, którą musiała być użyta, żeby tą wodę wydobyć. Zaoszczędziliśmy na sieci, bo była mniej zużywana i same pożytki. Ja osobiście cieszę się, że jakby innowacja, która u Was ma miejsce, jakby przekuwa się w realne korzyści. Ale to pokazuje, że pomimo tego, że macie idealną, krystaliczną, mineralną wodę w planach Waszych mieszkańców, to jeszcze ta innowacja przekuwa się na konkretne benefity, tak? Po zamontowaniu i spalaniu biogazu poszliśmy również w fotowoltaikę i proszę Państwa, dziś jesteśmy już około 50%. Niewiele nam brakuje do tego, aby pokrywać zapotrzebowanie na energię. A każdy człowiek, który się cokolwiek interesuje, to wie, że branża jest wysoce energetyczna. My leżymy, po raz kolejny powiem, w pięknym miejscu na ziemi, ale każde przetłoczenie wody, każde przetłoczenie ścieków wymaga przepompowni, wymaga energii elektrycznej. To są koszty. I każda oszczędność choćby na energii czy na innych działaniach, to są wymierne efekty, które się przekładają na to, że my mamy jedną z najniższych opłat w Polsce, bo to o tym się tak nie mówi. Czyli spełniamy te wszystkie rzeczy, firma dobrze funkcjonuje, osiąga efekty, a do tego nie wyciągamy rękę do naszych odbiorców i mówimy, dajcie, bo nam brakuje. Życzę nie schodzenia z tej drogi, gratuluję niesamowitych sukcesów i na pewno spotkamy się jeszcze nie raz tutaj na ziemi świętokrzyskiej, pokazując te prekursorskie rozwiązania, z których generalnie w Polsce słyniecie. Dziękuję bardzo. Zarówno dom Bartek, ale również i huta Józef. To jedne z niesamowicie historycznie fajnych elementów w gminie Zagnańsk. Dzisiejszy odcinek poświęciliśmy tematowi zarządzania, mądrego, inteligentnego infrastrukturą wodno-kanalizacyjną. Ponad 300 punktów pomiarowych, 3600 informacji spływających co sekundę. To wszystko dlatego, ażeby lepiej, skutecznie zarządzać infrastrukturą w gminach, miastach polskich. Wierzę w to, że przypadek wodociągów kieleckich będzie dla Was swoistą inspiracją, dlaczego warto wdrażać tego typu rozwiązania w swoich samorządach. Zapraszam Was na kanały społecznościowe Miasto Miasto i do komentowania dzisiejszego odcinka z gminy Zagnańsk.